Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Kokoszkiewicz i witam Państwa bardzo serdecznie, a to wyjątkowa okazja, bo i wyjątkowy gość. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Magdalena Jagiełło, Director of International Retail and Logistics Services w firmie Brightnet. Dzień dobry Pani Magdaleno. Dzień dobry Panie Michale, dzień dobry Państwu. Dziękuję uprzejmie za zaproszenie. Pani Magdaleno, będziemy dzisiaj rozmawiać o IT w handlu, o nowych technologiach, o danych w handlu i chciałbym zacząć tak trochę od ogółu, a później postaram się przejść do szczegółu. No to gdybyśmy mogli sobie zarysować te wyzwania technologiczne, które stoją obecnie przed sektorem retail, to jakie by to były Pani zdaniem najważniejsze wyzwania? Myślę, że te wyzwania technologiczne, które stoją przed sektorem retail, one tak naprawdę nie różnią się aż tak bardzo od tych wyzwań technologicznych, jakie stoją przed innymi branżami. Bo to, że w dzisiejszych czasach właściwie bez technologii to my już sobie poradzić nie możemy, to jest taka oczywista oczywistość. Natomiast z tymi wyzwaniami technologicznymi wiąże się szereg ważnych decyzji, które my musimy podjąć, aby pójść dalej. I takim pierwszym wyzwaniem dla wszystkich jest podjęcie trochę decyzji, czy my to IT to chcemy robić in-house sami, własnymi środkami, własnymi zasobami, czy wolimy robić to takim modelem hybrydowym, mieszanym, trochę naszego zespołu, trochę zespołu jakiegoś zewnętrznego dostawcy. Czy też może wolimy w ogóle oddać to na zewnątrz, skupić się tylko na korze własnej działalności i zaufać jakiemuś partnerowi technologicznemu i tak naprawdę się tym nie przejmować. I żeby była jasność, tak naprawdę niezależnie jaką my decyzję podejmiemy, każda decyzja może być tą właściwą. Ona przede wszystkim musi być skorelowana z konceptem działalności firmy, możliwościami tej firmy, organizacji, profilem jej działalności. To nie może być od tego oderwane. I tak naprawdę jak tylko podejmiemy tę decyzję, że chcemy to robić sami, zewnętrznym dostawcą lub łączonymi siłami, to pojawia się potrzeba podjęcia znowu kolejnych decyzji i one wcale nie będą łatwiejsze, bo tak naprawdę my w dzisiejszych czasach w ogóle nie możemy narzekać na jakiś wąski wachlarz technologii do wyboru, tak zupełnie szczerze. My mamy ogrom możliwości, mamy ogromnie dużo języków programowania, z których możemy przebierać, wybierać. Mamy mnóstwo rozwiązań pudełkowych, takich out of the box z rozwiązaniami technologicznymi i takim chyba wyzwaniem największym, jaki stoi właśnie przed tymi firmami, jest skorzystanie mądre z tych możliwości, bo my musimy zrobić taką analizę tego, co i pod jakim kątem nam się biznesowo najbardziej opłaca. Bo my musimy pamiętać przede wszystkim chyba o tym, że ta technologia, te wyzwania technologiczne, one są trochę narzędziem. One mają nam pomóc wdrażać określone wartości biznesowe, nie techniczne czy technologiczne, tylko właśnie chodzi o tą wartość biznesową. I to, czy my wybierzemy Java czy .NET, czy zdecydujemy się na custom development, czyli rozwiązania pisane pod nas, czy też może pójdziemy właśnie w rozwiązania pudełkowe, czy weźmiemy na frontendzie Angulara czy Reacta, a może zbudujemy coś on-premise albo w chmurze, a jak w chmurze, to w której, jeżeli w chmurze AWS-a, to czy przeniesiemy tam wszystko, czy przeniesiemy tylko część naszych rozwiązań, jeżeli część, to którą część? To są takie pytania, przed którymi my stoimy. I wszyscy musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie warto w tych wyborach dać się zaciągnąć w taką trochę pułapkę technologiczną tego, co modne tu, teraz, w tym momencie, tylko warto wziąć pod uwagę to, co będzie dostępne za jakiś czas, co jest perspektywiczne, co będzie łatwo rozwijalne, utrzymywalne. Takie aspekty my musimy wziąć pod uwagę. Więc zupełnie szczerze bym powiedziała, że chyba największym wyzwaniem technologicznym jest to, żeby podjąć decyzję, czy samemu, czy nie samemu robimy te projekty IT i stawiamy czoła tym wyzwaniom. To jest jeden aspekt, a drugi aspekt to to, żeby ten ogrom możliwości mądrze wykorzystać i faktycznie wybrać z tego to, co nam i do nas najbardziej pasuje. A jak sieci handlowe tak z Pani perspektywy to robią? Raczej starają się to robić własnymi siłami, czy gdzieś posiłkują się pomocą z zewnątrz, czy raczej partnerstwem jakimś z zewnątrz? Myślę, że tutaj modele są naprawdę bardzo różne. To wszystko zależy przede wszystkim chyba od możliwości danej sieci handlowej, bo trochę takie pójście na upartego w model, że będziemy robić to sami, dlatego bo inni robią to sami, może być dosyć mylące i szybko możemy jakby wycofywać się z tej decyzji, a to zawsze kosztuje. Więc nie powiedziałabym, że jest tutaj jeden utarty, sprawdzony jakiś model,
raczej, jeszcze raz to podkreślę, to ma być model, który nam pasuje, nam sieciom, nam tej branży, tej firmie z sektora retail musi pasować po prostu pod nich i im do ich koncepcji biznesowej. Wymieniała Pani bardzo dużo technologii, chociażby technologię chmurową, zyskującą na popularności w zasadzie wszędzie, ale w handlu również, bo to ma oczywiście związek chociażby z danymi. To które z tych technologii Pani zdaniem są tutaj w handlu kluczowe, albo będą kluczowe w najbliższych latach? To jest pytanie, które tak średnio mi trochę pasuje, bo z jednej strony możemy oczywiście powiedzieć, że na przykład kluczowe w retailu są technologie mobilne. Bo dla kogo nie są, tak? Nie da się być bliżej klienta niż w jego kieszeni na aplikacji mobilnej. No, nie ma innej opcji. Z drugiej strony można byłoby odpowiedzieć, że big data, bo wszyscy teraz chcą być data driven, bo tych danych jest bardzo dużo, bo te dane przyrastają, ten trend będzie narastał i niewykorzystywanie tych danych byłoby totalną głupotą. Więc możemy mówić technologie mobilne, big data i oba te stwierdzenia są moim zdaniem poprawne. Natomiast trzeba o tym pamiętać właśnie, że ta technologia to jest trochę dla mnie rzecz wtórna, tak bym powiedziała, i że w tej pogoni za technologią łatwo się zatracić i zapomnieć o tej wartości biznesowej, a to jest kluczowe, bo na przykład to, czy my wdrożymy algorytm matematyczny w języku R czy w języku Python napisany, z mojej perspektywy nie ma to naprawdę żadnego znaczenia, to jest zupełnie drugorzędne. Ważne jest to, żeby ten odbiorca uzyskał tą wartość, na jakiej mu zależy, czyli nie wiem, zwiększył wydajność, poprawił efektywność jakiegoś procesu, coś zoptymalizował, miał możliwość prognozowania na przykład zamówień i lepszego zarządzania łańcuchem dostaw. To są takie wymierne, faktyczne korzyści, a nie to, czy to będzie właśnie chmura, czy najnowszy język, jakiś Go albo coś w tym stylu. To nie do końca jest ten kierunek, w którym wydaje mi się, że my powinniśmy podążać. Czyli generalnie wychodzimy tak na dobrą sprawę od tego biznesu i od klienta, tak? Gdybyśmy mogli tak, nie wiem, krok po kroku przejść przez takie punkty, które trzeba zrealizować, żeby dobrze wdrożyć taki projekt IT, to od tego byśmy zaczęli, a co by było później? Żeby dobrze wdrożyć wartość biznesową dzięki projektowi IT, pierwszym takim chyba wydaje mi się punktem, na który warto zwrócić uwagę, to jest to, co wcześniej mówiłam, czyli wybór tego partnera. Bo tak naprawdę, żeby każdy projekt się udał, my musimy się otoczyć ludźmi, którzy nas będą wspierać w tym procesie swoją wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami. I czy to będzie zewnętrzny, wewnętrzny, czy jakikolwiek inny model współpracy, to naprawdę nie ma znaczenia, tak jak powiedziałam. Natomiast ważne jest, żeby ten partner rozumiał nasze potrzeby biznesowe albo chciał je zrozumieć. Bo z jednej strony my będziemy mieli zawsze takie czerpanie z przeszłości, z naszych doświadczeń, z jakichś lekcji wyniesionych z poprzednich projektów, z poprzednich organizacji, ale z drugiej strony nie możemy zapominać o takiej przestrzeni do pewnych inspirowania, inicjatyw, przecierania szlaków do tych nowości. I zarówno te nowości, jak i ta przeszłość, one gdzieś się muszą spotkać i obie strony muszą być na to gotowe i otwarte. Więc gdy mamy takiego partnera, to drugim takim trochę istotnym aspektem, który pozwoli nam sprawnie wdrażać te rozwiązania technologiczne i dowozić wartość biznesową, jest taka samoświadomość, bo my jako organizacja, firma powinniśmy sobie zadać na którymś etapie, czy to przed wyborem tego partnera, czy podczas tego procesu wyboru partnera, czy od razu po, pytanie takie otwarte i szczere, gdzie my jako firma, organizacja jesteśmy pod kątem IT tak naprawdę. Jaki jest ten nasz stan as is, bo bez tego bardzo trudno będzie pójść dalej. Bo te projekty informatyczne, one często się wiążą z pewną taką sekwencją. Mamy pewne zdarzenia, które muszą jedno po drugim występować i nie da się ich przeskoczyć. Na przykład, jeżeli chcemy robić rzetelną, sumienną analitykę business intelligence, to my musimy najpierw mieć przygotowane dobrej jakości dane. W ogóle musimy mieć te dane, na których chcemy robić tą analitykę. Bez nich nie da się pominąć tego etapu. Jeżeli chcemy wdrażać modele data science, najpierw musimy przygotować w ogóle model danych, żeby móc go zaimplementować pod te modele machine learningowe. I tak naprawdę bez pewnych etapów my możemy tylko marzyć o tym, żeby być firmą właśnie data-driven albo firmą, która będzie w zaawansowany sposób wykorzystywała sztuczną inteligencję. No nie da się, jeżeli najpierw nie zrobimy pewnych takich kroków basicowych. I często w tych takim uświadomieniu sobie, gdzie my jako organizacja jesteśmy, pomagają pewne audyty, analizy. One są zazwyczaj jeszcze pogłębione o rekomendacje, w którym kierunku zmierzać warto, w którym kierunku zmierza świat, konkurencja.
Pani Magdo, czyli rozumiem, że Brightnet świadczy tego typu usługi, czy w zasadzie w taki sposób komunikuje się ze swoimi partnerami i doradza, co warto odpuścić, a w którą stronę może bardziej warto pójść? My jako ten dostawca, który gdzieś tam stara się wnieść know-how, skille programistyczne, jakieś umiejętności, doświadczenia zdobyte na poprzednich projektach, możemy tak naprawdę klienta wesprzeć na różnych etapach. I ten etap takiego audytu, chociaż tego słowa bardzo nie lubię, uczciwie mówiąc, bardziej analizy, rozeznania się, o może coś w tym stylu, jest etapem takim fajnym, od którego można faktycznie tą współpracę zacząć w dosyć efektywny sposób z klientem, ponieważ z jednej strony on nam pozwala zorientować się w sytuacji, określić, gdzie ta organizacja, firma pod kątem IT się znajduje. Z drugiej strony klient zdobywa tą wiedzę i poznaje też nas i nasz sposób działania. Więc wydaje mi się, że tutaj jest taka obopólna korzyść i jak najbardziej na takim etapie wczesnym rozeznania, rozpoznania się, przetarcia, my też jesteśmy do dyspozycji klientów i chętnie pomagamy. Wspominała Pani o danych i tak chciałem podpytać o tę rolę tych danych we współczesnym handlu, ale też o to, czy Pani zdaniem one są wykorzystywane w odpowiednim zakresie, bo być może sieci handlowe mają te dane, ale nie do końca potrafią się, że tak powiem, z nimi obejść. Myślę, że w ogóle dane w dzisiejszym świecie odgrywają gigantyczną rolę. Są nie do przecenienia, bo one pozwalają nam po pierwsze podejmować rzetelne, takie obiektywne decyzje oparte nie na intuicji czy jakiejś opinii, tylko na faktycznych liczbach. Po drugie, dzięki danym jesteśmy w stanie takie zaawansowane rozwiązania technologiczne wdrażać, właśnie typu machine learning, data science, sztuczna inteligencja. To wszystko opiera się na danych tak naprawdę. I w handlu my tych danych mamy bardzo dużo, bo mamy dane klienta, dane produktów, dane dostawców, partnerów, konkurencji, dane związane z aspektami logistycznymi czy z kwestiami środowiskowymi chociażby. I myślę, że ci giganci rynkowi, liderzy branży, oni na pewno jeszcze pod kątem wykorzystania danych nie są zaspokojeni. Oczywiście to, czy one są w optymalny sposób wykorzystywane, pewnie wymagałoby jakiegoś doprecyzowania definicji, co znaczy optymalne wykorzystanie danych w dzisiejszych czasach. Natomiast wydaje mi się, że ten apetyt jest zdecydowanie większy, tych pomysłów jest jeszcze bardzo dużo i że my jesteśmy gdzieś tam jednak mimo wszystko na początku tej drogi, jak bardzo dalece można te dane wykorzystywać. Możemy chociażby spojrzeć na taki trochę inny niż handlowy aspekt wykorzystania danych, jaki mamy na przykład w Japonii, gdzie te dane o człowieku są dalece wykorzystywane. Pomijając w ogóle kwestie sprzedażowo-marketingowe, ale takie społeczne, socjalne, gdzie sztuczna inteligencja w Japonii pomaga parować młodych ludzi w pary, tak, w związki na podstawie pochodzenia, jakichś dochodów, wyglądu, priorytetów życiowych. Pomijając aspekty etyczne tego typu i prawne, tam akurat jest to wspierane w ogóle przez rząd japoński, więc prawnie to jest tam ograne. Natomiast faktycznie, jak sobie spojrzymy na przykład taki trochę skrajny oczywiście mimo wszystko tej Japonii, to w Europie, w Polsce myślę, że jest jeszcze naprawdę wiele obszarów do wykorzystania danych, których mamy nawet niezbadanych i to wszystko dopiero przed nami. No właśnie, a propos tego społeczeństwa, to wydaje się, że takimi danymi, które sieci chcą pozyskiwać w pierwszej kolejności, to są przede wszystkim dane o kliencie, jego zachowaniu, sposobie robienia zakupów. I tak zastanawiam się, no właśnie, jakie jeszcze nowe sposoby mogą być na zdobywanie tych danych o kliencie i które z nich mogą zyskiwać na znaczeniu, bo wspominaliśmy też o aplikacjach, a może coś się, że tak powiem, urodzi w najbliższym czasie jeszcze ciekawszego. Ja myślę, że tych danych, których my dostarczamy w ogóle firmom z różnych sektorów jest bardzo dużo i będzie ich coraz więcej, bo my coraz chętniej jako ludzie się w ogóle tymi danymi o sobie dzielimy tak naprawdę, świadomie bądź nieświadomie. Więc oczywiście mamy social media, mamy aplikacje mobilne, to co Pan wspomniał, mamy karty płatnicze, które też umożliwiają śledzenie różnych rzeczy na nasz temat. Mamy programy lojalnościowe, w których chętnie bierzemy udział. I nawet jeżeli z tych 4 źródeł danych sobie zestawimy taki obraz 360 klienta, to naprawdę robi nam się całkiem ciekawy i interesujący już widok, z którym możemy dużo akcji i aktywności wykonać, chociażby indywidualne marketingowe kampanie, czy personifikacja ofert kierowanych do klienta, takich już bardzo zaawansowanych, że on dostaje to w punkcie tak naprawdę, w którym może kupić produkt, oferty, reklamy, które są stricte do niego skierowane i to się dzieje trochę tak podprogowo. Więc myślę, że tych technologii, które będą dostarczać dane
sieciom klienckim. Będzie jeszcze więcej w najbliższej przyszłości, natomiast już teraz naprawdę nie jest ich mało. No właśnie, tak się zastanawiam, gdzie te dane są najchętniej przez handel wykorzystywane? Czy to jest marketing, w obszarze marketingu, czy może w jakichś innych obszarach? Jak pani tutaj twierdzi? Jak się pani wydaje? Marketing i sprzedaż to są takie chyba dwie główne domeny, oczywiste dosyć, w których te dane bardzo chętnie są wykorzystywane w sposób efektywny i faktycznie przynoszą określone korzyści biznesowe sieciom. Natomiast coraz więcej i coraz częściej dane używa się w aspektach logistycznych i magazynowych, typu rozłożenie właściwe produktów w magazynach, dbanie o to, żeby nie przewozić powietrza w ciężarówkach, optymalizacja tras. Takie oczywiste trochę już w tej chwili to są rozwiązania. Jeszcze nie wszędzie funkcjonują, natomiast każdy pewnie już o nich słyszał. Niemniej tak samo dosyć istotną kwestią, w której te dane zaczynają istnieć, są kwestie środowiskowe, czyli ESG to całe. I tak naprawdę na przykład takie platformy marketplace, które łączą dostawców i klientów, mogą dzięki wykorzystaniu danych sugerować klientowi, od którego dostawcy dany produkt zakupić, po to, aby ten produkt przebył jak najbardziej ekologiczną, krótką trasę, był jak najbardziej właśnie dla środowiska korzystny. Dokładnie. I dzięki algorytmom takie informacje są podpowiadane klientom i oni mogą dokonywać takich świadomych wyborów w tych aspektach. Mamy też kwestie związane z pewnymi ograniczeniami w dostawach energii i tutaj również dane i ich wykorzystanie w celach optymalizacji, prognozowania pewnych rzeczy związanych właśnie z tym widmem trochę kryzysu energetycznego, one też zaczynają zyskiwać coraz bardziej na znaczeniu. Więc myślę, że sprzedaż i marketing oczywiście tak, ale już nie tylko i coraz bardziej nacisk jest kładziony także na te elementy pozostałe. No właśnie, wspomniała pani temat kryzysu i tak już powoli kończąc, chciałbym o ten kryzys zapytać, czy... Kryzysem. No właśnie, czy ten kryzys to trochę nie zahamuje w handlu pewnych wdrożeń technologicznych, bo sieci handlowe gdzieś będą starały się bardzo uważnie wydawać każdą złotówkę i każde euro, czy może wręcz przeciwnie, to jeszcze przyspieszy wdrożenia nowych technologii, bo sieci być może dzięki temu lepiej dotrą do klienta, gdzieś może też oszczędzą na pewnych procesach, zoptymalizują je, jak pani tutaj twierdzi? Ta sytuacja gospodarcza, z którą my teraz mamy do czynienia, ona, umówmy się, że dla wielu z nas jest troszkę obcym doświadczeniem, bo nie każdy ma doświadczenia z jakichś tam poprzednich stuleci, to po pierwsze. Po drugie, to jest jednak coś innego, bo tak gigantyczna dynamika zmiany, z jaką my mamy teraz do czynienia, taka niestabilność, to jest pewne nowum. I my mamy do czynienia w związku z tym z wieloma wyzwaniami, które są trochę pochodnymi tej sytuacji, bo to wszystko się przekłada co rusz na jakieś nowe obostrzenia, nowe ograniczenia, nowe regulacje prawne, które muszą reagować na te rynkowe sytuacje i zdarzenia. Z drugiej strony mamy cały worek tak naprawdę wyzwań związanych z tym naszym konsumentem, który jest bardzo zmienny i bardzo nieprzewidywalny w dzisiejszych czasach, bo on te swoje decyzje zakupowe opiera często na informacjach w ogóle niepotwierdzonych, jakichś plotkach, przypuszczeniach, szumie medialnym, z którego jest bardzo dużo aktualnie. W związku z czym ciężko jest zapanować i przewidzieć pewne jego zachowania. Z trzeciej strony mamy te wszystkie kwestie związane właśnie z inflacją, uderzeniem w e-handel, w e-commerce, spowolnienie go. Mamy malejącą wartość koszyka konsumenta, co też stanowi dla sieci duże wyzwanie i zagwozdkę, jak sobie z tym poradzić i jak zaadresować takie wyzwanie. Mamy przerwane te łańcuchy dostaw, z którymi się mierzyliśmy tak naprawdę nie tak dawno i obecnie myślę, że ciągle to jeszcze nie wróciło do normalnej sytuacji. I ta ciągłość zapewnienia towarów, ona też nie jest taka, jak była jeszcze kilka lat temu. A oprócz tego dochodzą jeszcze takie aspekty związane trochę nie z samym konsumentem, ale na przykład z kwestią właśnie wspomnianej energii i tego widma, że jeżeli byśmy mieli jakieś przerwy w dostawach energii, to część przedsiębiorstw nie jest zupełnie na to przygotowana i ta ciągłość ich funkcjonowania zostanie po prostu zakłócona, zaburzona i to może mieć bardzo poważne konsekwencje. I na końcu mamy jeszcze pokolenie Z, które weszło z hukiem na rynek teraz, jest bardzo intensywnie obecne i jest tak naprawdę taką pierwszą generacją, która aż tak aktywnie szuka usług cyfrowych i zwraca tak dużą uwagę właśnie na jakość tych usług cyfrowych, na ich oryginalność, na wartości, jakie ze sobą niosą. I to wszystko nas spotkało w takim jednym właściwie momencie. Taka wielka kumulacja. I teraz musimy sobie z tym w jakiś sposób poradzić.
I oczywiście technologia jest odpowiedzią na te wyzwania, ale nie jedyną. Ona sama sobie nie poradzi ze wszystkimi aspektami, z jakimi my się dzisiaj mierzymy. To jest jeden z ważnych, kluczowych elementów, ale on musi być wsparty też wieloma innymi. I myślę, że to, co pan pytał, to jest trochę taka sytuacja, w której no nie każda firma, nie każda organizacja jest gotowa na to, żeby wdrożyć sobie data science, aby robić prognozy zużycia energii i być zabezpieczonym na widmo kryzysu energetycznego, albo żeby wdrożyć sklepy autonomiczne i całkowicie nie przejmować się, może tym całkowicie to taka skrajna postawa, ale nie przejmować się aż tak bardzo problemami związanymi z zatrudnieniem. I wydaje mi się, że w związku z tym my mamy 3 grupy tak naprawdę tych klientów, tych sieci, może nie sieci, może tych po prostu w sektorze retail mamy tak naprawdę 3 grupy, bo są giganci, firmy logistyczne, retailowe, które tak naprawdę uchodzą za firmy już teraz technologiczne i oni będą dalej parli do przodu, bo mają przewagę, bo skoro ją już zbudowali na przełomie tych ostatnich lat, to trudno byłoby nie wykorzystywać tego i faktycznie nie podążać dalej w kierunku tej takiej zintensyfikowanej digitalizacji, tak to nazwijmy. Z drugiej strony będą firmy, które je zawsze goniły tą czołówkę i te firmy goniące, one będą mądrze i selektywnie podchodzić do projektów IT, bo budżety będą ograniczone. Budżety nie są z gumy, to prawda. I w przyszły rok z pewnością będzie takim wyzwaniem budżetowym też dla tych firm. I one będą musiały sobie odpowiedzieć na pytanie, które inicjatywy jak najszybciej im się zwrócą, biznesowo przyniosą najwięcej korzyści i to te inicjatywy będą realizowane, a inne będą musiały poczekać sobie na tych półkach R&D na lepsze czasy. Jest niestety też trzecia grupa, która trochę przyspała ten moment, kiedy w to IT i w te takie rozwiązania nowoczesne trzeba było pójść i im w tych bądź co bądź trudnych obecnie czasach no, ciężko będzie wrócić na ten tor IT, tego właśnie digitalizowania się. A co się z tym wiąże? Tak trochę nawiążę do tego, co było na początku, że bez technologii ciężko w dzisiejszych czasach się obejść. Może być im też trudno przetrwać w takiej długofalowej perspektywie. Więc wydaje mi się, że tutaj ta technologia i to, gdzie kto w którym momencie właśnie teraz się znajduje, może być dosyć kluczowe w nadchodzących latach. Ale uczciwie mówiąc to, tak jak trochę jest to chińskie przysłowie, do którego teraz wszyscy eksperci się odnoszą, więc nie będę gorsza, czyli że żyjemy w ciekawych czasach, to faktycznie wydaje mi się, że w tych ciekawych czasach takim rozwiązaniem zasadnym i takim, które daje pewną nadzieję, jest to, że na bazie współpracy, wzajemnego jakiegoś takiego zaufania i partnerskiej relacji między dostawcami i usługobiorcami, czy jak to nazwać w jakiś taki sposób bardziej partnerski, może byłoby właściwiej, to tylko dzięki właśnie takiej współpracy tak naprawdę my jesteśmy w stanie stawić czoła tym wyzwaniom, jednocześnie ciągle jeszcze realizując naprawdę inspirujące i naprawdę ciekawe przedsięwzięcia IT. Czyli mimo tego rosnącego dystansu, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, o której pani mówi, że niektórzy sobie nie poradzą ze wdrożeniem, niektórzy, ci liderzy odjadą, a ci gdzieś w środku zostaną w takim pewnie zawieszeniu, jednak jest ta nutka nadziei, że jakby dzięki tej dobrej współpracy gdzieś może uda się przetrwać. Tak uważam. Tego sobie życzmy. Magdalena Jagiełło, Director of International Retail and Logistics Services w firmie Brightnet, była Państwa moim gościem. Pani Magdaleno, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Panie Michale, dziękuję Państwu. Ja również dziękuję Państwu, że byliście z nami. Zaglądajcie na nasz portal www.wiadomościhandlowe.pl, do naszych mediów społecznościowych, szczególnie na naszego Facebooka. Zostawcie subskrypcję. My widzimy się już niebawem. Michał Kogoszkiewicz, dziękuję bardzo.